Witamy bardzo gorąco z LAN-a Poznań Computer Sports Games Winter 2014, a ja teraz mam znamienitych gości w postaci Szpero, cześć, Siemanko. i Minisa, Siema. chłopaki z ESC Gaming oczywiście. No dobra, to może pierwsze pytanie o event. Jak wasze wrażenia i gdybyście mieli porównać do poprzednich eventów organizowanych przez CS Games, jak to wypada? W tym roku jest mega na plus, zważając na to, że monitory są 120 Hz. To jest mega plus, bo na żadnym turnieju w Polsce nie ma takich monitorów. No nie oszukujmy się, że nawet na EPS-ie, który organizuje ESL, nie ma takich monitorów i to jest spoko. To jest chyba najważniejsze na polskich turniejach, że CS Games teraz zapewnił monitory i no, wszystko jest tu ok. Monitory od EIZO. Skoro już wspomniałeś o sponsorach, no takie marki jak właśnie EIZO, Toshiba czy inne HyperX, to chyba robi wrażenie, prawda? Na polskim LAN-ie. Jak uważasz? No na pewno, wiadomo, zawsze lepiej jak takie większe firmy się po prostu włączają w jakieś turnieje, no wiadomo, wtedy nie dość, że dla nas jako graczy lepsze tam, wiadomo, no, nagrody, to same pewnie turnieje dzięki temu są też lepsze, mają tam, nie wiem, myślę, że lepsze sprzęty dzięki temu i myślę, że całkowicie to po prostu rozwija też e-sport i turnieje, nie? Tak mi się wydaje. Okej, równolegle z naszym turniejem organizowany jest Lech Cup, gdzie młode drużyny z całego świata rozgrywają swoje mecze w piłkę nożną. Mieliście już okazję zobaczyć te zawody? Szczerze mówiąc, w ogóle tam nie podchodziliśmy, ale myślę, że nie wiem, jaka jest teraz faza tego turnieju, ale myślę, że zawitamy tam. Warto. Myślę, że na pewno zawitamy tam. Okej. To może przejdźmy teraz do spraw organizacyjnych. Nie ma z wami waszego menadżera Łukasza Prawusa-Ganczewskiego. Dlaczego? Prawus ma wykłady w szkole, na studiach, dlatego go z nami nie ma. Okej. Nie było również Ralena wczoraj, pierwszego dnia turnieju. Dziś już jednak z nami jest. Jak wam idzie? No ogólnie jest ok. Wczoraj właśnie za Ralena grał tam kolega od Minisa, od Jacka Pobulus. I też pokazał się bardzo dobrze. No myślę, że no, na taki run przyjeżdżamy, jesteśmy raczej pewni zwycięstwa po ostatnich naszych tak osiągnięciach, można powiedzieć. No i raczej podchodzimy do tego spokojnie i idzie nam bardzo dobrze, tak jak po prostu sobie założyliśmy. Czyli wygrywamy po kolei wszystko, co na razie graliśmy, nie? Czyli jeżeli chodzi o wasze oczekiwania względem turnieju, to pierwsze miejsce. No nie ma innej opcji. Okej, to może przejdźmy teraz do chyba najbardziej interesującego tematu w ostatnich tygodniach, czyli wasz wyjazd na DreamHack. To może wrażenia z podróży, Szwecja. Może coś powiecie po szwedzku? Mogę tylko powiedzieć brzydkie słowa, czyli Jawrachora Rafita. Nie będę tłumaczył tego, ale to jest coś złego. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć, no. Okej. A ty znasz jakieś słowa w języku szwedzkim? Niestety się nie nauczyłem, ale ogólnie cały powód był w porządku i ludzie są fajni. Tam w sumie po szwedzku nie gadaliśmy, ponieważ tam chyba całe społeczeństwo gada też po angielsku, więc po angielsku się porozumiewaliśmy, nie? Więc spokojnie. Jasne. Jeżeli chodzi o wsparcie ze strony waszej organizacji, macie jakieś zastrzeżenia, czy było wszystko w porządku? Jeśli chodzi o Szwecję, to ogólnie to, co mieliśmy zaplanowane, czyli tam loty, hotele i wszystkie takie rzeczy organizacyjne, to mieliśmy. No fajnie tutaj nam ESC wszystko zagwarantowało. No problem był taki, że no nie mieliśmy takich dniówek sporych, a tam niestety jedzenie jest 4 razy droższe niż w Polsce. No i na przykład kebab, który jedliśmy przynajmniej raz dziennie, bo tam śniadania mieliśmy z hotelu, ale no czy potem trzeba było zjeść coś. Przecież jakieś kebaby to kosztuje 50 zł za jednego kebaba, no troszeczkę kosztowne, nie? Jak na taką polską rękę, więc trochę wydaliśmy ze swoich, ale myślę, że nam się to zwróci po turnieju. Rezultat, jaki osiągnęliście podczas tego turnieju, jest dla was zadowalający? Myślę, że jako drużyna pokazaliśmy się z dobrej strony, aczkolwiek jest pełen niedosyt i no, nie chcę komentować meczu z Nipem, bo dwa poprzednie mecze, no mecz z LDLC nie mieliśmy nic do powiedzenia, to no, nie ulega dyskusji. Z Planet K wiedzieliśmy, że wygramy i no, też wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie powalczyć z Nipem. No i nie da się ukryć, że oddaliśmy ten mecz, bo wygrywaliśmy 13-12
No i byliśmy po lepszej stronie, dali pauzę, no, byliśmy pewni, że mamy ten mecz, a okazało się zupełnie inaczej. No, chciałbym powtórzyć ten mecz od tego samego stanu wyniku, co był. E, czujecie się gwiazdami? Na polskich w sumie w jakimś stopniu tak, chociaż ciężko jest mi czuć się gwiazdą grając w gry komputerowe. Dla mnie to jest zupełnie dziwne i w ogóle, ale no, jakby nie było, chyba się czujemy trochę gwiazdami. Okej. Szpero, no robicie postępy, to jest jakby nie ulega wątpliwości, natomiast czego brakuje Wam jeszcze do tej ścisłej światowej czołówki, powiedzmy tego top 5? Nie wiem, no szczerze mówiąc ostatnio jak graliśmy na tym bootcampie, graliśmy z najlepszymi drużynami, to wydawało się nam, że nie brakuje nam niczego, bo wygrywaliśmy z każdą dobrą drużyną na świecie, no nie wiem, tam nie chcę mówić, bo nie mówi się jakie tam były wyniki z PCW, no ale ogólnie graliśmy dobrze. No czego nam brakuje? No pewnie doświadczenia na takich eventach, tak jak właśnie NIP nas, no wygrali z nami dzięki tej pauzie, no widać, że są doświadczeni, to już grają tam po kilka tam pewnie sporych lat na takiej no dosyć najlepszej tam, no nie wiem, ścisłej czołówce, nie? No i po prostu mają to doświadczenie, czego nam jeszcze brakuje i takie właśnie musimy pojeździć po eventach. Myślę, że wtedy będziemy już naprawdę się liczyć na całym świecie. Chodziły takie informacje, plotki, że obecność Ralena w Waszym składzie to jest kwestia, no tylko najpierw mówiono o DreamHacku, przepraszam, o EPS-ie, potem o DreamHacku. Ralen zostanie u Was, czy będzie jakaś zmiana w składzie? Jakby nie było, pokazaliśmy się, mimo wyniku pokazaliśmy się z dobrej strony na EPS-ie i nie planujemy żadnych zmian, aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć, czy zmienimy kogoś, czy nie. No ale teraz mamy SL Pro, na którym nam bardzo zależy i głupie by było teraz zmieniać kogokolwiek, bo bardzo chcemy polecieć na SL Pro i do tego będziemy dążyli. No tym bardziej, że Ralen chyba spełnia Wasze oczekiwania. Jak najbardziej. Okej, czyli jeśli chodzi o plany na przyszłość, co w najbliższym czasie? No to jak Jacek powiedział, głównie ESL Pro League. Tam mamy fajną szansę dostać się na turniej lanowy, bo wychodzą 4 drużyny z grupy. Później, no nie wiem co tam zapowiadane dalej, no na pewno będą Katowice z tego co wiemy, to jest dla nas taki największy priorytet później. A tak to takie mniejsze turnieje też będziemy odwiedzać na pewno. Wokół nas tutaj spacerują, no jest Paweł Mocek oczywiście, Innocent, ale są również hostessy. No jakieś spostrzeżenia? Zakochałem się. Serio. Nie mogę tak powiedzieć, ale są bardzo fajne. Jasne. Paweł Mocek. Ja pozdrawiam hostessy gorąco. Ja też się zakochał, bo mi mówił. No. Ale którą w szczególności? O, Panią Martynę. Tak, ja też. okej. Wzięliście numer telefonu? Jeszcze nie, ale na pewno weźmiemy. Okej, to może teraz pytania od widzów naszego kanału. Jesteście gotowi? Niech będzie jedno, wybrałem takie jedno z dziedziny psychologii sportu, Nie, to e-sportu. na lewo pytanie. Tak? No jak to? Jesteś pewien? Mogę zadać to pytanie? Dobra, Czy odpowiem, ale może sobie. uwaga. Jak na Waszą dyspozycję meczową wpływa, prawda, no, odbycie stosunku płciowego przed meczem? Ciężko powiedzieć. Trzeba zapytać Jacka, bo on z prawusem był w łóżku ostatnio i myślę, że tam oni się jakoś dogadywali, jeśli to sprawy łóżkowe. Nie, a tak serio to nie zwracałem na to nigdy uwagi, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Okej. W takim razie ja Wam bardzo dziękuję. To może jeszcze słów kilka na temat obiecanego konkursu do wygrania koszulki z autografami zawodników biorących udział w turnieju lanowym, również zawodników ESC Gaming. Może ja poproszę teraz nasze piękne hostessy, aby zaprezentowały wraz z zawodnikami te koszulki. To są właśnie one. Bardzo ładne. Również będę sobie chciał taką sprawić. Ale koszulki czy hostessy? Myślę, że no, musielibyśmy wówczas powiedzieć, że hostessy są piękniejsze, a chcemy zareklamować Myślę, że już koszulki. wiecie, czemu się zakochaliśmy. Myślę, że tak. Myślę, że nasi widzowie już to wiedzą. Okej, co trzeba zrobić, aby wygrać tą koszulkę, te koszulki?
należy wytypować finałową dwójkę turnieju Counter-Strike Global Offensive. Wasze typy umieszczajcie na Facebooku pod tym filmem na fanpage'u Computer Sports Games. Kto pierwszy, ten lepszy.